To był dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi wskazywały na jakieś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Pamiętacie zapewne te słowa z Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Dzień dobry, nazywam się Piotr Piechota, jestem ratownikiem medycznym. Wszystko, o czym Wam opowiem w tym filmie, nie jest poradą medyczną, to są tylko moje osobiste doświadczenia i przemyślenia, z którymi chciałem się z Wami podzielić. Jak widzicie, w ostatnim czasie doświadczamy różnych klęsk i niespodziewanych zdarzeń i tak statystycznie rzecz biorąc one mogą się powtarzać. I jak widzicie, na podstawie ostatnich wydarzeń może być tak, że jeśli wystąpi jakaś katastrofa, coś niespodziewanego, to pomoc może do Was dotrzeć z pewnym opóźnieniem. Musicie sobie radzić. Żeby sobie radzić przynajmniej z tymi problemami nagłymi, jeśli chodzi o nagłe pogorszenie stanu zdrowia, no musicie mieć wiedzę, musicie mieć trochę sprzętu, musicie mieć apteczkę pierwszej pomocy, którą właśnie chciałbym Wam pomóc tutaj sobie skonfigurować i pokrótce wyjaśnić, jak to wszystko działa. Na rynku macie bardzo dużo apteczek, zazwyczaj kupujecie, wrzucacie do plecaka, zapominacie, często nawet nie sprawdzacie, co tam jest, a zawartość jest najważniejsza tak naprawdę i co tam jest, do czego to ma służyć, jak tego używać. Jeśli chodzi o takie sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe, musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim stanie jest pacjent, któremu chcecie pomóc, w jakim stanie jest, jak wielkie zagrożenie życia występuje u osoby poszkodowanej, której macie zamiar pomóc. Żeby to określić, potrzebujecie mieć kilka informacji. Pierwszą, najważniejszą informacją, jaką możecie uzyskać, to jest to, jakie ta osoba sprawia wrażenie ogólne, jak na nią patrzycie. Bo jeśli chodzi o osoby w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia, wierzcie mi, widać, że jest z nimi zaciekawie. Ale to jest takie wrażenie bardzo subiektywne, ale warto na to zwrócić uwagę. No, a do określenia, w jakim stanie jest człowiek, potrzebujecie tak naprawdę 4 narzędzia, które powinny się znaleźć w Waszej apteczce. I od tego może zacznijmy. Na pewno potrzebujecie ciśnieniomierza. To jest taki ciśnieniomierz, którego używam na co dzień. Jest precyzyjny, dokładny. Minus jest taki, że nie każdy umie go używać. Trzeba trochę kupić sobie, poćwiczyć, potrzebuje do niego stetoskop, trzeba się nauczyć. Natomiast do tego Was nie namawiam, żebyście poświęcali czas na zbędne nauki, jeśli tego nie zamierzacie zbyt często używać. Natomiast możecie kupić sobie na Allegro taki ciśnieniomierz już gotowy, elektroniczny, który zakładacie sobie na przedramię, w połowie odległości między stawem łokciowym a barkiem. Ważne jest, żeby tą rurkę, która taka wychodzi z tego ciśnieniomierza, ją umiejscowić w okolicach dołu łokciowego. Naciskacie guzik, mierzycie ciśnienie, to wszystko. Macie tam na tym ciśnieniomierzu parametry. Wam pokazuje 120/80. Macie to są dwie wartości. To jest ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Stare książki mówiły, że referencyjna wartość jest tego ciśnienia 120/80. Teraz to różnie bywa. Z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o ciśnienia, to najlepiej jest, jeśli macie taki komfort i szczęście i osoba, której mierzycie ciśnienie, ma taką książeczkę, gdzie sobie zapisuje te pomiary codziennie i wtedy możecie sobie wskazania ciśnieniomierza porównać do jej notatek i wtedy wiecie, czy te wartości odbiegają w górę czy w dół, czy są podobne. Jak są podobne, to generalnie nie ma się za bardzo czym martwić. Jeśli chodzi o wskazania ciśnieniomierza, to jeśli chodzi o ciśnienie to wyższe, czyli skurczowe, jeśli mamy tą wyższą wartość mniejszą niż tam 70, mniejszą niż 60, to generalnie musimy się zacząć martwić i zastanawiać. I jeśli jest to ciśnienie jest wyższe niż tam 180, 170, to wtedy też również trzeba, gdzieś tam powinna się pomarańczowa lampka zaświecić. Ale jeśli chodzi o sprawy, o pomiar ciśnienia i co zrobić z takim ciśnieniem w nagłych sytuacjach, kiedy nie macie dostępu do profesjonalnej pomocy, opowiem Wam innym razem. Kolejnym takim urządzeniem, które jest bardzo przydatne i potrzebne, jest pulsoksymetr. Pulsoksymetr jest takie urządzenie, które mierzy Wasz puls
i mierzy natlenowanie krwi. Zakładamy go na palec, włączamy i to urządzenie pokazuje Wam dwie wartości. Puls i pokazuje Wam saturację. Pamiętajcie, że jak palec będzie zimny, to może pokazywać Wam głupoty albo nic nie pokazywać. Jeśli chodzi o wartości takie, które Wam wskazuje i zakładając, że wszystko jest ok i pokazuje Wam wartości, to tutaj macie wartość, tak jak teraz w moim przypadku, 97, 98 saturacja, 75 tętno, no to jeśli ta saturacja będzie spadała poniżej 92, 91, 90, to trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. Jeśli tętno będzie spadało poniżej tam powiedzmy 50 albo będzie wyższe niż 120, oczywiście mówimy o tętnie w spoczynku, to wtedy również tutaj musimy się zacząć zastanawiać, czemu tak jest. Natomiast to wszystko, co jest pomiędzy, może być na potrzebę chwili, kiedy jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie, możemy przyjąć, że to jest wskazanie na ten moment. Ok, kolejnym urządzeniem to jest glukometr. Proste urządzenie, też trzeba się nauczyć go obsługiwać. Każdy glukometr ma dołączoną instrukcję obsługi, są nakłuwacze. Delikatnie nakłuwacie paluszek z boku sobie. Jak macie palec, nie nakłuwamy w środku, tylko z boku. Czemu? Temu, że jak nakłujecie, to może boleć i to na przyszłość temu pacjentowi będzie sprawiało dyskomfort, bo jak łapiemy, to łapiemy tak. A jak nakłujecie z boku, to nie będzie tak bolało. Kropelkę do glukometru i tutaj macie skalę, Wam pokazuje, czy jest za niski, czy za wysoki cukier. Obydwa stany są równie niebezpieczne, ale generalnie jeśli te wskazania tam będą mniej więcej w normie, pacjent jest przytomny i czuje się dobrze, generalnie na potrzebę chwili monitorujecie, nie przejmujecie się. Jeśli są niższe, wyższe, powiem Wam, co robić innym razem w kolejnych odcinkach. Kolejnym urządzeniem jest termometr. Zaskoczę Was, z tego co widzę, wiele osób nie ma w domu termometru, a jest bardzo potrzebny do sprawdzania po prostu stanu gorączkowego. Gorączka zawsze skądś się bierze. Równie niebezpieczna może być hipotermia i generalnie tutaj, jeśli Wam pokażę termometr wskazania high albo low, to jest albo poza zakresem górnym, albo dolnym, jest bardzo źle. Natomiast dobrze jest określić sobie, jaka jest gorączka i trzeba z nią walczyć, nie? Bo jak dojdzie do przegrzania, to będzie dosyć spory problem. Jeśli chodzi o termometry, są różne. Możecie mieć rtęciowy nawet pod pachę. Możecie mieć termometr, który jest najlepszy w zasadzie, który wkładacie do ucha. One są drogie, ale bardzo precyzyjne i pokazują temperaturę w uchu. Albo macie taki termometr, który po prostu przykładacie sobie do głowy i sobie mierzycie z odległością centymetra. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Mierzymy temperaturę tutaj na skroni, gdzie są naczynia krwionośne i gdzie po prostu wskazanie będzie miarodajne, nie na czole, bo Wam zawsze wyjdzie temperatura troszeczkę niższa. Słuchajcie, jeśli chodzi o te 4 urządzenia, potraficie nimi zmierzyć ciśnienie, saturację, cukier i temperaturę. Na podstawie tych 4 parametrów dużo już będziecie wiedzieć o pacjencie, co się dzieje po prostu, czy któreś urządzenie pokazuje w jakikolwiek sposób duże odchylenia. Jeśli chodzi o ciśnienie, jeśli Wam wyjdzie za wysokie ciśnienie albo za niskie, no generalnie jak nie macie leków, które ma pacjent powinien zażywać, to nie jesteście w stanie tam zbyt wiele zrobić, musicie jakoś czekać na pomoc. Generalnie ważne jest wtedy, żeby ten pacjent leżał, żeby go nie ruszać zbędnie, po prostu, żeby tego ciśnienia nie zmienić, bo jeśli będzie miał pacjent za wysokie ciśnienie, a zaczniecie go ruszać, to będzie to groziło takimi dosyć nieprzyjemnymi dla niego konsekwencjami zdrowotnymi. Jeśli pacjent będzie miał za niskie ciśnienie i zaczniecie go ruszać, to po prostu prawdopodobnie Wam straci przytomność albo może Wam się zatrzymać. Jeśli chodzi o saturację, to ona Wam powie po prostu, czy nawet jeśli z pacjentem nie rozmawiacie, bo nie jesteście w stanie albo on nie może, to Wam pokaże po prostu, czy on ma duszność, prawda? Jeśli chodzi o wskazania tętna, no to mamy do czynienia albo z niskim tętnem bradykardią, albo za wysokim tachykardią. Obydwa te stany są bardzo niebezpieczne. Tutaj niestety zbyt wiele nie możecie zrobić. Tak samo pacjent powinien leżeć i powinniście go obserwować. Jeśli chodzi o glukometr, to możecie troszeczkę więcej, ponieważ jeśli Wam pokaże wskaźnik niskiego cukru, że jest low, albo po prostu Wam pokaże cukier, który jest poza dolną granicą wartości, czyli poniżej 60 albo poniżej, tam w zależności jaką macie skalę, albo poniżej 3,3,
to jest dla Was sygnał, im niższy cukier, tym gorzej, ale możecie z tym trochę zawalczyć pod warunkiem, że macie pacjenta przytomnego. Jeśli macie pacjenta przytomnego, a ten cukier jest niski, najłatwiej jest mu wstępnie podać coś słodkiego do picia, jeśli jest przytomny oczywiście. Jeśli jest nieprzytomny, możecie spróbować taki manewr zrobić, że bierzecie sobie miód na palec i wsadzacie mu między policzek a dziąsło z jednej i z drugiej strony i w tym momencie on się nie zakrztusi, nie zachłyśnie, a być może tego cukru trochę się wchłonie i to wpłynie pozytywnie na poprawę stanu całego pacjenta. Jeśli chodzi o termometr, jak zmierzycie sobie tutaj temperaturę i widzicie, że ta temperatura jest niska i pacjent drży, można go zacząć ogrzewać. Jeśli temperatura będzie za wysoka, możecie próbować ją obniżyć lekami, które powinniście mieć w domu. Jeśli chodzi o leki, które powinniście mieć w domu, to są takie leki podstawowe. Tutaj nie ma żadnych cudów ani żadnej magii. Uważam, że każdy powinien mieć w domu nospepyralginę, ketonal, paracetamol, coś przeciwgorączkowego, może jeszcze jakieś tam... No i leki oczywiście, które po prostu sobie przyjmuje na co dzień. Ważne jest, żeby przed przyjęciem leku czytać jego ulotkę i sprawdzić, czy nie jest się na ten lek uczulony, bo to może być, konsekwencje mogą być opłakane takiego postępowania przyjmowania leków. No i jedźmy dalej. Co powinno być w tej naszej apteczce, bo to jest tematem naszego dzisiejszego filmu. Różnego rodzaju opatrunki, gaziki, mniejsze, większe. Ja tutaj Wam przygotowałem do prezentacji po jednym, natomiast w apteczce możecie mieć oczywiście więcej takich opatrunków jałowych. I tutaj mamy taki opatruneczek, który jest takim gazikiem otoczonym naokoło przylepcem. Jak macie jakieś drobne zranienia, przykładamy, zalepiamy i powinno to nam zabezpieczyć taką ranę. Opaski dziane, większe, mniejsze, tak samo tutaj mogą nam tutaj być pomocne, jeśli chodzi o opatrywanie różnego rodzaju ran. I tak samo bandaż elastyczny. Bardzo ważne, żeby mieć bandaż elastyczny, bo trudno zrobić opatrunek uciskowy, kiedy nie mamy takiego bandażu. Tak pokrótce Wam powiem. Jeśli chodzi o opatrunki, no to opatrunki kojarzą się głównie z krwawieniami, z krwotokami. Jeśli chodzi o krwawienia, krwotoki, to musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli jest krwotok, przykładamy opatrunek. Przecieka, dalej krwawi, nie zdejmujemy go pod żadnym pozorem, przykładamy drugi opatrunek. Przecieka, krwawi, dokładamy następny. Uciskamy i jeśli chodzi o opatrunek uciskowy, to mamy na przykład, widzimy, że jest tętniczka i to dowiecie się, że jest tętniczka, bo ta krew będzie psikała sobie, taka fontanna się zrobiła. To wtedy, jak założymy sobie gazę, możemy użyć takiego bandaża bez rozpakowywania, przykładamy go, tak żeby był taki właśnie, zrobił się taki ucisk tutaj i bardzo mocno obwiązujemy tutaj bandażem elastycznym. Gdyby się okazało, że dalej przesiąka, dokładamy kolejną warstwę opatrunku, nie zdejmujemy tego, co jest pod spodem. Jeśli jesteśmy już przy opatrunkach i takich obszernych krwawieniach i wiecie, że już będzie takie krwawienie dosyć duże, warto jest mieć w swojej apteczce opatrunek hemostatyczny. To jest taki opatrunek nasączony taką substancją, która pomaga krzepnąć krwi i łatwiej jest opanować ten opatrunek. Więc wtedy zakładamy hemostatyk, robimy opatrunek uciskowy i jest dużo większa szansa, że to działa. Jeśli nie działa, robimy tak, jak Wam przedtem mówiłem. Dokładamy opatrunki, nie zdejmujemy tego, zawiązujemy. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy, którą powinniśmy mieć w swojej apteczce, to jest koc ratunkowy, folia NRC. To jest taka folia, którą jak rozłożycie, to jest z jednej strony złota, z drugiej strony srebrna. Ona może mieć wiele różnych kreatywnych zastosowań. Służy jako koc termiczny, natomiast ona jest wodoszczelna, może tak samo chronić przed deszczem pacjenta. Pamiętajcie o jednej rzeczy, ta folia, jeśli chcecie naprawdę kogoś ogrzać, sama nie wystarczy. Dobrze jest pod folię coś włożyć, koc, jakieś ubranie suche oczywiście, żeby było i wtedy na to ubranie czy na koc zakładacie folię NRC. Bardzo dobrą robotę to robi. Kolejną rzeczą, którą tutaj dla Was przygotowałem, jest chusta trójkątna. Jeśli chodzi o chustę trójkątną, stosujemy przy jakichś tam właśnie złamaniach kończyn. Jak macie na przykład rękę złamaną, to trzeba ją usztywnić, to wiecie, no nie? Zakładam, że zdajecie sobie sprawę, że robimy sobie jakieś tam usztywnienie. Możecie jakąś deseczkę, patyk, cokolwiek, żeby usztywnić tą rękę, ją zabezpieczyć właśnie takim
na przykład bandaży jednym, drugim i zabezpieczyć go właśnie tą naszą chustą trójkątną. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy złamaną kość, a obok mamy naczynka krwionośne, to jeśli tego nie zrobimy, nie zabezpieczymy, to kość, która będzie się poruszała, uszkodzi naczynia krwionośne wokół tej kości i może dojść do jeszcze większego krwawienia i jeszcze większych problemów. W naszej apteczce co jeszcze powinniśmy mieć z takich fajnych rzeczy? Pensetę do wyciągania różnych małych rzeczy po prostu, które czasem się zdarzają, wbita drzazga i nie zawsze palcami możemy to zrobić. Latarkę. Musicie mieć latarkę ze sobą, bo jeśli mówimy tutaj o takich stanach nagłych i sytuacjach kryzysowych, no to może być ciemno. Może być ciemno, może mieć prądu, a musicie widzieć, co robicie. Nożyczki, kolejna rzecz. Jeśli chodzi o nożyczki, ważne jest, żeby nie były ostre tutaj. To mogą być nożyczki tańsze, droższe. To są nożyczki ratownicze i generalnie są super. Polecam, ale nie musicie nożyczki wydawać kilkaset złotych. Możecie kupić takie same za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych. Będą równie skuteczne. W apteczce domowej, jeśli chodzi o takie rzeczy potrzebne, jest taka prosta rzecz jak lepiec. Bez lepca nie jesteście w stanie, jak założycie sobie taki na przykład opatrunek, bo tu mamy zranienie, to trzeba to jakoś przytwierdzić do kończyny, więc generalnie używamy takiego lepca. W takich normalnych apteczkach bardzo rzadko występują stripy. Stripy to są takie paseczki, które tak samo kupicie sobie w aptece i jeśli macie rozciętą skórę, a w tym momencie nie ma takiej możliwości przez jakiś czas, żeby chirurg to zaopatrzył, żeby ta rana się nie rozchodziła na boki, żeby ona po prostu nie uległa zabrudzeniu, możecie delikatnie tę ranę ściągnąć razem i zakleić takimi 2, 3, 4, 5 paseczkami, w zależności jaka jest duża rana. I ona te stripy ranę będą utrzymywały razem, na to kładziecie opatrunek, zabezpieczacie i czekacie na profesjonalną pomoc. Z takich rzeczy, które jeszcze są fajne, Aspivenin to jest takie urządzonko, gdzie w środku jest strzykawka i są różne końcówki. To Wam pomoże w przypadku jakichś ukończeń urządleń, gdzie po prostu jak macie miejsce urządlone, odciągacie sobie tłok, przykładacie sobie takiego miejsca, z komar w brudzie też możecie spróbować, wciskacie tłok, zasysa skórę, jak widzicie, siedzi bardzo mocno i wyciąga ten jad z tego właśnie miejsca, które zostało urządlone. Jeśli chodzi o urządlenia i ukąszenia, to jeszcze jest trochę inna bajka. Nie możecie tego nigdy lekceważyć, ponieważ jeśli traficie na osobę, która jest uczulona na taki jad, to mogą różne dziwne rzeczy się dziać po drodze. Ale to już temat na inny odcinek. Co my tu jeszcze mamy? Rurka ustno-gardłowa. Taką rurkę kupicie w aptece. Ta rurka służy do udrażnienia dróg oddechowych. Jeśli macie kogoś nieprzytomnego, ale oddycha, to normalnie powinniście go ułożyć w pozycji bocznej, prawda? I wtedy odchylić mu głowę do tyłu, powinny być drogi udrażnione. Nie zawsze się to da zrobić. Jeśli tak się nie da zrobić, ten pacjent z jakiegoś powodu musi leżeć na plecach, można udrożnić mu te drogi przy pomocy takiej rurki. Rurka ustno-gardłowa. Te rurki mają różne kolory, różne długości. No, tak chyba logicznie, jak każdy człowiek ma różny wzrost, tak samo może mieć różną długość dróg oddechowych i taką rurkę powinniście mieć ich kilka. Dobieramy w ten sposób, że przykładamy sobie tą rurkę rozmiar dobieramy tak, że przykładamy rurkę i ona powinna pasować od kącika ust do płatka ucha. Jak przyłożymy sobie, mniej więcej pasuje, to jest ok. Zakładam ją w dosyć prosty sposób. Ona jest tak mocno specyficznie wygięta. Jak mamy buzię, to wkładamy ją dzióbkiem do góry i w trakcie wkładania przekręcamy i dosuwamy aż do warg. Wtedy ta rurka zapobiegnie zapadaniu się języka i jest większa szansa, że te drogi oddechowe będą drożne. Z takich rzeczy, których jeszcze tutaj nie mam, które warto jest mieć w apteczce takiej domowej, to są takie opatrunki hydrożelowe. Wygląda jak zwykły opatrunek. One są różnych wielkości, tylko one są z hydrożelu. I generalnie nieważne, czy to macie do czynienia z oparzeniem 1., 2., 3. stopnia, taki opatrunek hydrożelowy nakładacie na ranę, na oparzenie i generalnie wtedy on to chłodzi, to właśnie oparzenie nawilża
i może dużo pomóc. Są różne rozmiary i kształty nawet, jak mówiłem, są tak samo maski hydrożelowe na twarz, które są wycięte otwory na nos, uszy i buzię. Nakładacie na twarz, jeśli jest takie oparzenie i generalnie to jest fajna rzecz. Może nie są tanie, tak samo jak nie są tanie opatrunki hemostatyczne. Natomiast jeśli to macie, to jest naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Warto tak samo w swojej apteczce pierwszej pomocy mieć notes i długopis. Jeśli chodzi o notes, długopis, może się okazać, że pewne rzeczy trzeba zapisywać, jak na przykład będziecie mierzyć tam ciśnienie pacjentowi co jakiś czas, bo się z jakichś tam powodów będzie to wymagane, bo się będzie zmieniał jego stan, możecie sobie zanotować wskazania i wtedy będziecie wiedzieć, w którą stronę to wszystko idzie. Tak samo jeśli chodzi o apteczkę, bardzo ważne jest wasze bezpieczeństwo, dlatego koniecznie kilka par rękawiczek, jakaś maseczka na twarz. Jeśli chodzi o używanie tych sprzętów, to pokażę Wam, jak prawidłowo zdejmować takie rzeczy. Jak macie maseczkę założoną i rękawiczki, zakończyliście Wasze działania, łapiecie sobie za maseczkę z przodu, ściągacie ją, macie się, uszy się nie łamią, ściągacie maseczkę, zwijacie ją do jednej ręki, łapiecie sobie na zewnętrzną stronę dwoma palcami rękawiczkę, ciągniecie tak, żeby to co brudne szło do środka. Następnie tą, którą zdjęliście, trzymacie w drugiej ręce, wsadzacie sobie palec do środka pod rękawiczkę, ściągacie tak, żeby wszystko było w środku. Cały materiał biologicznie skażony jest w środku. Zabezpieczamy, wyrzucamy, zabieramy ze sobą, nie zostawiamy tego gdzieś na miejscu. Jeśli chcielibyście, żebym Wam pomógł w konfiguracji apteczki, albo gdybyście chcieli taką apteczkę skonfigurować, żebym Wam to zrobił, kontaktujcie się ze mną, chętnie Wam pomogę. Myślę, że taka podstawowa apteczka z jakimś fajnym w miarę kuferkiem, z ciśnieniomierzami, myślę, że tutaj za kilkaset złotych jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli dołożymy do tego hemostatyki, dołożymy do tego hydrożele, to może to być w granicach, nie liczyłem, musiałbym sprawdzić ceny, między 700 a 1000 zł. Wszystko zależy od tego, jakiej jakości materiału chcecie użyć, bo można kupić takie nożyczki firmy, której nie chcę tutaj reklamować, ale takie dosyć popularne, za 400-500 zł, a możecie kupić sobie nożyczki za 20 zł, więc to wszystko będzie składało się na sumaryczną wartość tej torby. Postaram się Wam w przyszłości nakręcić kolejne filmy, jak dokładnie używać tych sprzętów, jak się zachować, kiedy macie obszerne krwawienie, co zrobić, kiedy stwierdzicie, że ciśnienie jest za wysokie albo za niskie, co zrobić po prostu, kiedy macie pacjenta z gorączką, więc postaram się Wam tutaj to wszystko naświetlić. W tym momencie bardzo Wam dziękuję. Jeśli macie pytania, piszcie. Postaram się odpowiedzieć. Miłego dnia, trzymajcie się.